To niesamowite, że istnieje na świecie miasto, z którym pierwsze skojarzenie wielu osobom przychodzącym na myśl jest tramwaj. Taki biało-żółty, krótki i stary, jadący pośród starej i gęstej zabudowy miasta, pokonujący znaczne różnice wysokości. To rzeczywiście dominujący obraz tego środka transportu w Lizbonie, ale czy jedyny? O tym porozmawiamy w tym odcinku, zapraszam Was do oglądania. Porto, Almada i Lizbona. Kolej dużych prędkości, metro ciężkie, metro lekkie, tramwaje, promy i autobusy. Transport w Portugalii. Pierwsze wagony tramwajowe w Lizbonie rozpoczęły kursowanie 146 lat temu w 1873 roku i były ciągnięte przez konie. Prawie 30 lat później trasy zelektryfikowano, a tramwajom nadano portugalską nazwę Eletriku. Sieć stopniowo rozbudowywano, aż do 1959 roku, gdy osiągnęła swoje maksimum długości 76 km torowisk. Trasy obsługiwało wtedy nawet 27 linii. Uważni widzowie poprzedniego odcinka serii portugalskiej zauważą w tym miejscu zbieżność dat z uruchomieniem pierwszej linii metra w Lizbonie. Wydarzenie to było kluczowe dla dalszego losu tramwajów. Od lat 60. minionego wieku nastąpił zwrot w polityce komunikacyjnej miasta. Skupiono się na rozwoju bezkolizyjnej, podziemnej kolei miejskiej, a na powierzchni rolę podstawowego środka transportu przejmowały autobusy. W ten sposób tramwaje zepchnięto na margines. Ich sieć systematycznie likwidowano aż do lat 90., gdy w końcu rozpoczęto kompleksową modernizację pozostałych tramwajowych tras. To tchnęło nieco świeższy oddech w ten środek transportu. Po dawnej sieci tramwajowej pozostała dziś ponad 1/3 tras. Torowiska liczą w sumie 31 km długości. Trasy są jedno- bądź dwutorowe. Sieć obsługuje 6 linii, a trasy możemy podzielić na połączenia historyczne, obsługujące przede wszystkim zabytkowe dzielnice Alfama, Baixo, Siadu i Bairro Alto oraz jedną współczesną linię 15E. Na sieci zastosowano nietypowy rozstaw szyn 900 mm. Jeszcze mniejszy niż metrowy stosowany na wąskotorowych sieciach tramwajowych w Polsce. To miało jednak swoje uzasadnienie w dopuszczeniu mniejszych promieni łuków oraz większych pochyleń podłużnych w ciasnej i wielopoziomowej śródmiejskiej zabudowie Lizbony. Tory tramwajów musiały wpasować się w gęstą zabudowę starej Lizbony, a to nie było łatwe. Zastosowano różne rozwiązania. Tam, gdzie przekrój jezdni był niewielki, ruch odbywa się dwukierunkowo po splocie torów, jednym torze albo w ogóle jednokierunkowo. Tam, gdzie promienie skrętu były nieduże, łuki prowadzące np. w prawo rozpoczynają się lub kończą wręcz na lewym pasie ruchu jezdni. Ciekawe jest też wykorzystywanie na sieci trakcyjnej dwóch rodzajów odbieraków prądu, pałonkowego i bardziej nam znanego pantografu połówkowego. Ten drugi stosowany jest na płaskich fragmentach tras, a odbierak pałąkowy z główką i ślizgaczem mającym zagłębienie w kształcie litery U zapewnia lepszą współpracę z przewodem jezdnym na trasach z dużą zmianą wysokości i kształtu przebiegu sieci jezdnej.
Żółto-białe, historyczne wagony Remodeladu to symbol Lizbony. Wagony z lat 30. i 40. XX wieku nawiązują stylem do amerykańskich tramwajów firmy Brill z początku tamtego wieku, a obecny ich wygląd ustalono w połowie lat 90., gdy przeprowadzono gruntowne odbudowy wagonów. Tramwaje mają drzwi z obu stron i wyposażone są w silniki Skody, pozwalające na osiągnięcie maksymalnej prędkości 50 km na godzinę. Wagony mają nieco ponad 8 metrów długości i na pokładzie przewiozą około 20 pasażerów na miejscach siedzących oraz 38 na stojąco. Tabor liczy w sumie około 40 starych wagonów. Linia 15E jako jedyna obsługiwana jest natomiast współczesnymi, niskopodłogowymi tramwajami Articuladu. Słowo współczesne dziś jest jednak trochę na wyrost, bo te tramwaje mają już swoje lata. Wyprodukowano je w 1995 roku. Skład ma 24 metry długości i łącznie powstało 10 sztuk tego tramwaju dla Lizbony. W jego budowie zresztą brało udział wielu producentów taboru. Za nadwozia odpowiedzialni byli hiszpański CAF i portugalski Sorefam, za silniki niemiecki Siemens, a wózki dostarczał również niemiecki Duwag. W Lizbonie spotkamy też komercyjną, tramwajową linię turystyczną Hills Tram Tour. 6 tramwajów obsługuje ją w ramach sieci Yellow Bus. Równolegle po mieście kursują też autobusy piętrowe tej sieci. Wagony pomalowano jednak nie na żółto, a w wyróżniające je biało-zielone lub czerwone barwy. Linia działa niezależnie względem miejskiego transportu publicznego i jego taryfy biletowej, na tej samej zasadzie biletu dobowego umożliwiającego wsiadanie i wysiadanie z tramwajów, jak w przypadku autobusowych linii Sightseeing Tour.
Ciężko traktować lizbońskie tramwaje jako pełnoprawny środek transportu po mieście. Wagony kursują nieregularnie, nie tylko z powodu rozkładowych częstotliwości rzędu 13, 16 bądź 23 minut, ale też ogromnych zatorów drogowych. Tramwaje narażone są też na wszelkiego rodzaju awarie i utrudnienia w ruchu, często na przykład powodowane przez zaparkowane samochody w skrajni torowiska. W szczycie sezonu chętnych na przejazdy jest zdecydowanie więcej niż miejsc w tramwajach, przez co wagony kursują bardzo zatłoczone. Do tego przy wystąpieniu utrudnień tramwaje łączą się w paczki kilku wagonów jadących jednocześnie, a po nich następuje długa przerwa w kursowaniu. Czasem zamiast tramwaju na przystanki podjeżdżają też autobusowe zatramwaje, a w przypadku linii poruszających się pod duże wzniesienia i ciasnymi łukami miasta są to niewielkie minibusy. To wszystko daje obraz niezbyt dobrze funkcjonującej komunikacji naziemnej w Lizbonie, pozostawiającej jej rolę co najwyżej socjalną i turystyczną. You get like 4 hours of sleep and you wake up and have breakfast. Pod względem turystycznym Lizbona ma do zaoferowania jednak jeszcze więcej. W mieście pokonuje się znaczne różnice wysokości i wymaga to dużego wysiłku przy przemieszczaniu się pieszo. W 3 ważnych punktach miasta utworzono koleje linowo-terenowe, nawiązujące zresztą wyglądem wagoników do tramwajów. Pokonują one znaczne różnice wysokości. Pochylenie ich podjazdu wynosi od prawie 12 do nawet 17,7%. W kilku miejscach dostępne są też windy, w tym najbardziej znana winda Santa Justa. Do bardzo poważnego wypadku lizbońskiego tramwaju doszło w połowie grudnia 2018 roku. Tramwaj typu remodeladu, jadący dzielnicą Lapa, wykoleił się na łuku po zjeździe ze wstromego wzgórza. Po wypadnięciu z szyn tramwaj uderzył w budynek i przewrócił się na bok. W wyniku wypadku rannych zostało 28 osób. Część z nich była pasażerami tramwaju, a część przechodniami. Ich obrażenia oceniono jednak jako lekkie. Dojście do tego wypadku mnie nie dziwi. Lizbońskie tramwaje na zjazdach ze wzniesień potrafią osiągać dużą prędkość, która zdecydowanie przekracza dopuszczalną, szczególnie gdy po zjeździe mamy przed sobą ostry łuk. Jaka jest więc przyszłość lizbońskiej sieci tramwajowej? W powolnym tempie przywracane są uprzednio zawieszone połączenia. W kwietniu minionego roku udało się ponownie uruchomić linię numer 24 na prawie 3-kilometrowym odcinku między pętlami Camões i Campolide.
Docelowo tramwaje tej linii mają dojeżdżać jednak pół kilometra dalej do węzła przesiadkowego Kajsz-do-Sodre. Na ten cel zakłada się przeznaczyć 8 milionów euro. Plany na lata 2020-2021 zakładają też zakup 15 nowych niskopodłogowych tramwajów wieloczłonowych do obsługi 15, która miałaby być przedłużona o 1,5 km na zachodzie do parafii Cruz Quebrada oraz na wschodzie o kilometr do dworca kolejowego Santa Apolonia. Te inwestycje miałyby pochłonąć około 50 milionów euro. Dalej w planach mówi się o znacznie większej inwestycji przedłużenia linii do Parku Narodów. Ujęcia z tej współczesnej dzielnicy Lizbony widzieliście już w poprzednim materiale o sieci metra. Budowa torowiska na trasie do Parku Narodów oznaczałaby przedłużenie trasy 15 o ponad 6 km. Tramwaje są zdecydowanie symbolem kulturowym Lizbony. Grafiki z miejskimi pojazdami szynowymi pojawiają się w sztuce i na większości gadżetów oraz pamiątek z Portugalii. Tramwaj widzimy na witrynach sklepowych czy nawet na kartach menu w restauracjach. Ciężko zresztą wyobrazić sobie wizytę w Lizbonie bez przejazdu tym środkiem transportu. Tak samo ciężko wyobrazić sobie obraz wąskich uliczek miasta bez pojawiających się na nich co jakiś czas żółtych tramwajów. Jednak będzie to niepełny obraz tego środka transportu, bo mamy też współczesny akcent na tej sieci tramwajowej. Znaczenie tramwaju jest jednak przede wszystkim turystyczne i w dalszej kolejności uzupełniające względem podstawowych środków transportu szynowego, metra czy kolei podmiejskiej. Tymczasem wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Cześć!